Są samochody legendy, które zapisały się na kartach motoryzacji, takie jak Toyota Corolla, Volkswagen Garbus, Mitsubishi Eclipse Cross oraz na przykład BMW M3. Owszem, możemy mówić, że są inne sportowe sedany, że mamy jeszcze przecież Audi RS4 albo mamy też Mercedesa C63 AMG, ale to jest kwintesencja sedana z napędem na tył i z mocnym silnikiem z przodu w najnowszym wydaniu. I BMW chwali się, że absolutnie pod każdym względem to auto jest lepsze niż poprzednik. Zmieniło tutaj absolutnie wszystko. Zwiększyło moc silnika, poprawiło zawieszenie, układ kierowniczy, ten napęd na tyle, nawet skrzynię biegów, zrobiło absolutnie wszystko, żeby ten samochód był szybszy niż poprzednik. I zaczynając od silnika, w serii dostajecie 480 koni mechanicznych oraz skrzynię manualną, co też dzisiaj się bardzo rzadko zdarza przy takiej mocy silników. I musicie za to zapłacić jedynie 415 tysięcy złotych. Jeżeli dołożycie do tego 18 500 złotych, to dostaniecie wersję z takim napisem Competition. I trzeba przyznać, że akurat w wypadku M3 ta dopłata nie jest duża, wziąwszy pod uwagę fakt, że dostajecie 30 koni więcej i od razu 8-biegowy automat. Ale tym razem w tej wersji Competition nie macie dwusprzęgłówki DCT, tylko dostajecie klasyczny automat firmy ZF. Dokładnie taki sam, jak pracuje u mnie w Suprze. A to podobno z tego względu, że auto ma być w późniejszym terminie również dostępne z napędem na 4 koła i ta dwusprzęgłowa skrzynia nie byłaby w stanie przenieść aż takiego momentu i aż takiej mocy na 4 koła, więc wsadzono tutaj ZF-a. Poprawiono też układ hamulcowy, bo w serii możecie mieć tarcze hamulcowe, które z przodu mają aż 38 cm średnicy, a z tyłu 37 cm średnicy. Możecie sobie dobrać wtedy inny kolor klocków. Mogą być niebieskie albo mogą być czarne i kosztują dodatkowo 1400 zł. Natomiast tu, jak widzicie, są klocki złote i one są dedykowane tylko i wyłącznie do ceramiki. Ceramika dodatkowo kosztuje 37 tysięcy złotych i wówczas macie z tyłu tarczę większą o 1 cm, czyli ma 38 cm, a z przodu o 2 cm i ta średnica rośnie aż do 40 cm. Wszystko po to, żeby ten samochód zatrzymał się z 200 do 0 na dystansie 128 metrów. W standardowej wersji felgi z przodu mają 19 cali, z tyłu mają 20 cali. Tutaj mamy 20 cali z przodu i 21 cali z tyłu. Wszystko po to, że mniejsza felga z przodu powoduje lepsze reakcje kierownicy na to, jak ją skręcacie, natomiast tylna, zwiększona, powoduje lepszy komfort w normalnym, codziennym użytkowaniu, ale też więcej gripu na drodze. Producent mówi, że przyspieszenie wersji z manualem, nie Competition, są 4,2 sekundy do setki, natomiast w wersji Competition z większymi felgami, z mocniejszym silnikiem to 3,9 sekundy do setki. Jak na samochód, który ma 5 miejsc w środku, który jest czterodrzwiowym sedanem i który ma napęd tylko i wyłącznie na tył i do tego naprawdę całkiem spory bagażnik, to 3,9 sekundy do setki jest mega wynikiem. Ale wszyscy dobrze wiemy, że moc to nie wszystko, trakcja to nie wszystko. W typowo sportowych samochodach liczy się jeszcze waga. I tutaj też BMW chwali się tym, że bardzo odchudziło M3. Odchudziło ją po prostu kurna lepiej niż wy odchudzacie waszą żonę przed wakacjami. Ponieważ na przykład ceramika waży jakieś 13-14 kg mniej. Felgi, które tutaj są kute, jedna waży tylko 9,9 kg, podczas gdy jest 21-calowa. Komplet kół to waga 90-94 kg. Wał napędowy, który tutaj macie, waży o 1,5 kg mniej niż w poprzedniej MC. Nawet stworzono specjalne fotele, zobaczcie, kubełkowe, wyglądają obłędnie i każdy waży o 5 kg mniej niż fotel seryjny. Tutaj mają takie specjalne wgłębienie, bo jak wszyscy wiemy, żeby jeździć tylnonapędowym autem z mocnym silnikiem, to trzeba mieć wielkie cojones. I tu jest takie specjalne miejsce na te wasze cojones i cojones pasażera. Co najlepsze, to tak, obniżono wagę foteli, przez to, że choćby nie ma tutaj, zobaczcie, tu są dziury, tu są dziury, tu są dziury. Tę część tutaj można sobie zdjąć, wymontować po to, żeby w kasku miało... Nie.
Nie wiem jak, ale podobno można to zdemontować po to, żeby było więcej miejsca tutaj na kask, który macie na głowie na torze. Natomiast co ciekawe, kurde, elektrykę zostawiono i w tym aucie nie można zamówić manualnej regulacji fotela, co jest całkowicie bez sensu, bo przecież same silniki, które z tym sterują przy obu fotelach, to jest dobrych kilkanaście kilogramów. Drzwi wykonano z aluminium, dach zrobiono z karbonu, już w standardzie jest karbonowy, po to, żeby zmniejszyć środek ciężkości, który znajduje się tutaj na górze. Aluminiowa również jest maska silnika. I wiecie, jaki jest tego efekt? Taki, że nowe M3 waży jakieś 150 kg więcej niż stare M3. Natomiast jeżeli o sam silnik chodzi, to jest to znana jednostka S58, czyli znowu rozwinięcie jednostki B58, którą mam u siebie w Suprze. Oczywiście jest to rzędowa szóstka, popchnięta trochę za przednią oś. Zobaczcie, tutaj zaczyna się oś samochodu, mniej więcej, i ten blok silnika, dosłownie tutaj gdzieś są te dwa cylindry na tej środkowej osi, reszta jest tam głęboko wepchnięta po to, żeby zrównać masy. Po prostu. Z tyłu jest w bagażniku akumulator, żeby też ten tył lepiej był dociążony, cały wał napędowy, z tyłu jest dyfer, po to, żeby te masy były jak najlepiej rozłożone. Stalowa rozpórka jest w komplecie. Sam silnik, tak jak mówiliśmy, ma 480 koni w wersji zwykłej, w Competition 510 i ile newtonometrów? 650. Uwaga, kręci się do 7200 obrotów, to znaczy, że ten moment i tą moc naprawdę poprowadzono wysoko. Oczywiście, żeby to wszystko schłodzić, to trzeba było zastosować nowe chłodnice, które są większe i wydajniejsze. Oczywiście te 433 500 zł za wersję Competition to jest cena wyjściowa. Nawet jeżeli jesteście z Poznania i ciułacie każdy grosik, albo z Krakowa, to i tak wydacie 5 stówek. A jak jesteście z Warszawy, to nawet 600 000 złotych na taką dobrze wyposażoną wersję. Ta na przykład ma pakiet, który nazywa się MR Racetrack i w jego skład wchodzi m.in. ta ceramika, którą tutaj mamy, te kubełkowe fotele, które tutaj mamy i dodatkowo pakiet M-Driver. Ten pakiet M-Driver można też nabyć oddzielnie, kosztuje 11 000 złotych. A czym on jest? On jest po prostu zdjęciem ogranicznika prędkości. Przyjeżdżacie najpierw na tor, przechodzicie szkolenie, wtedy BMW uznaje, że potraficie jeździć, nawet jak nie potraficie jeździć i zdejmuje Wam blokadę z 250 na 290 km na godzinę. Natomiast moje zasadnicze pytanie brzmi, czy naprawdę z tą większą wagą, z tym samym silnikiem, tylko o nieco większej mocy i generalnie z bardzo podobnymi osiągami na papierze co poprzednik, to auto w ogóle jest od niego lepsze? Ale są tutaj 3 nowości. Więc jak sobie wejdziecie na przykład w skonfiguruj M2, to możecie sobie ustawić oczywiście to wszystko, co w poprzednich M-kach, czyli silnik, Sport Plus, skrzynię biegów, jak ma działać, czy w trybie sekwencyjnym, czyli manualna zmiana biegów, czy ma działać w trybie automatycznym. Możecie sobie tutaj podwozie skonfigurować i to też do tej pory było układ kierowniczy, czyli siłę wspomagania, ale macie też nowe menu, czyli hamulec i możecie ten hamulec sobie ustawić w trybie komfortowym albo w trybie sportowym i wtedy to jest tak jak z tym układem kierowniczym, że działa albo łagodnie, albo zmniejsza mu się siła wspomagania i zaczynacie lepiej wyczuwać wtedy ten hamulec, czyli działa ciężej, ale jest lepsze wyczucie hamowania, szczególnie w połączeniu z tą ceramiką. I to jest pierwsza nowość. Druga nowość to jest to, że macie tutaj kontrolę trakcji i kontrolę stabilizacji. I uwaga, możecie sobie wyłączyć całkowicie kontrolę stabilizacji jazdy, ale kontrolę samej trakcji możecie ustawić w jednej z 10 pozycji, od 0 do 10. 0 to jest całkowicie wyłączona kontrola trakcji, natomiast 10 jest maksymalnie włączona. I to jest druga nowość. Teraz ustawiamy ją na 0 w tym trybie M2. Trzecia nowość to coś, co nazywa się analizator M-Drift, czyli aktywujecie sobie Drift Analizator i pokazuje Wam kąt wychylenia oraz długość driftu i w metrach, i w czasie wykonaną. I pewnie maksymalną prędkość w tym drifcie tu, ale teraz tego nie widzę. Wszystko wyłączone, wszystko w trybie sportowym. Sound Control On. Sport Plus, układ hamulcowy sportowy, DSC Off, kontrola trakcji całkowicie wyłączona. I teraz uwaga, tak, potwierdzam. Nawet silnik zaczął inaczej brzmieć. O, żeż ty w mordę.
Ależ to jest szybki wóz! Ja pierniczę! Jak tu ładnie działa ten hamulec! Jak widzicie, dostaliśmy przyzwoitkę. BMW nie zaufało nam do tego stopnia, żeby nas samych wypuścić na tor, więc to seledynowe M4 nadaje nam tempo. Ależ tu jest ile gripu i ten tył, jak pięknie się tutaj uślizguje, to jest coś niesamowitego. I jaki on ma zajebisty drift mode! Ja nie mogę! Woo! This is what we like! I uwaga, będzie późne hamowanie. Cudo! Ile on ma tam tego momentu obrotowego na tej tylnej osi! Wow! Rewelka! To jest piękne, to jest to, co kocham w M3. I tu już trzeba lekko mu dodawać. Lekko, szeroko wyszedł. I jak ładnie! Niesamowite to brzmienie tego silnika. Jest tutaj niby ten filtr OPF. Brakuje mi takiego jeszcze bardziej agresywnego brzmienia. Natomiast jeżeli chodzi o rezultaty, generalnie samo przyspieszenie, nawet sposób, w jaki to auto się tutaj trzyma na tych zakrętach, nie mam absolutnie żadnych uwag. Żadnych! Daje mnóstwo frajdy, mnóstwo emocji. Jest bardzo spontaniczne i też, powiem Wam, sporo wymaga. Jakże on ślicznie jeździ tymi bokami! Tu trzeba go ładnie wyważyć. Nawet zobaczcie, w takim szybkim 140 km uślizg. Świetna skrzynia biegów, świetny silnik, spontaniczny, dokładnie w bardzo szerokim momencie obrotowym pracuje. Rewelacyjne hamulce, rzeczywiście ten sportowy hamulec działa tutaj świetnie, naprawdę do pełni szczęścia. Brakuje mi tylko wydłubania tutaj tego OPF-a i byłoby genialnie. No dobra, to zobaczymy, jak to wygląda z tym 0-100 w tym aucie. Ale procedura startu. Sporo się nadymiło. No dużo lepiej. I co? 4,3 sekundy. Natomiast uważam, że to jest kwestia tego, że należy umiejętnie nią wystartować, po prostu. Problem jest dokładnie ten sam, co u mnie w Suprze i w każdym tylnonapędowym samochodzie. Tam musicie powalczyć o to, żeby zrobić dobry czas. I to też jest fajne, nauczyć się puszczać pedał hamulca inaczej, albo mniej gazu dawać na początku. Dokładnie ten sam problem początkowo miałem w Suprze. Natomiast z biegiem czasu dochodzicie po prostu do wprawy i do perfekcji. I to jest fajne w takich autach, że człowiek się ich najzwyczajniej w świecie uczy. To teraz jeszcze zobaczymy jedną rzecz, czyli 0,200. I teraz uwaga. Zero 200 15 sekund, 100 200
8,57. Natomiast te 15 sekund jest trochę oszukane, ponieważ na początku nie dałem jej pełnej mocy. No ale dodajmy sobie 8,5 plus 4 macie 12,5 sekundy, powiedzmy 13 do setki. Dokładnie tak to wygląda. 8,57 do 100-200. Nie jest to, żeby było jasne, rodzaj samochodu takiego jak Supra. Supra jest brutalna, nieprzewidywalna, potrafi wywinąć Wam numer. W przypadku tego samochodu nie wiem, jak to ująć, bo on nadal, nawet jeżdżąc po tym torze, czuję, że on jest w miarę komfortowy. Jest mega szybki, mega precyzyjny, ma bardzo dobry układ kierowniczy, natomiast w żadnym wypadku nie jest szybszy niż poprzednia M3. W porównaniu z poprzednią i jeszcze poprzednią znowu odebrano mu trochę takiego charakteru rasowego sportowca. Nadal jest pieruńsko szybki, jeździ tak bokami, że I'm in love, a ja to po prostu uwielbiam. Więc jestem pod wielkim wrażeniem. Natomiast ciekaw jestem też jednego, bo kupujecie takie auto po to, żeby raz na jakiś czas wpadać na tor, a oczywiście głównie jeździć nim na co dzień. Jak jedziecie po zwykłej drodze, no to możecie sobie wcisnąć tutaj po prostu setup i sobie ustawić. Silnik teraz jest w efficient, czyli powinien oszczędzać paliwo, podwozie jest w komforcie, układ kierowniczy jest w komforcie, hamulec jest w komforcie, kontrola trakcji nie można jej regulować, bo jest po prostu włączona, tak samo jak system stabilizacji toru jazdy. No i ciekaw jestem, jak w takich warunkach to auto będzie sobie dawało radę. Jedno już wiem na pewno, dojechałem ledwie do bramy na Silesia Ringu, a już przeszkadzają mi te boczki i można je sobie troszeczkę poluzować. O, teraz sobie poluzowałem, jest niby lepiej, ale jeżeli jesteście szerocy w biodrach, to naprawdę będą Wam się dawały we znaki. No, fotel ma ograniczony zakres regulacji, nie jest tak komfortowy jak po prostu normalne, zwykłe fotele w trójce, czy nawet w tej MC, ale bez dopłaty. Info dotyczące jazdy, dane jazdy. O, tu jest. Średnia z toru 61,6. Bardzo ładna. Zresetuj wybrany moment. Yeah! Teraz pokażę nam tutaj, będziecie dobrze widzieli, silny Państwu pokażesz, jakie będzie średnie zużycie paliwa. I ja mogę powiedzieć, że w Suprze, znowu nawiązuję, ponieważ silnik S58 bazuje na silniku B58, który mam u siebie. Ja w Suprze przy 140 na godzinę mam spalanie w granicach 8 do 9 litrów, zależy od warunków na zewnątrz. Średnio, jak tak jadę w różnych warunkach, 10 do 11. Torowisko, uwaga! No, czuć sztywność tego nadwozia, nawet w tym ustawieniu komfortowym. Definitywnie samochód ma bardzo sportowe nastawy. Nie to, że jest mega twardy i niewygodny, natomiast jest po prostu sztywny. No ale czy to wada? No, mówimy o BMW M3, rodzinnym sedanie, który ma 5 miejsc, duży bagażnik, a mimo wszystko ma 510 koni mechanicznych. W jakiś sposób trzeba jednak tę moc przenieść i na koła, i na zakręty. To, co mnie bardziej niepokoi, to duże hałasy pochodzące od podwozia i od opon. Kiedy decydujecie się na sportowe opony, tak jak w tym przypadku, to musicie mieć świadomość tego, że jednak będziecie słyszeli dokładnie to, co dzieje się tutaj z kołami. Szczególnie, że nadkola nie brzmią tutaj na najlepiej wygłuszone i wyciszone. Tutaj kabina super, natomiast słychać po prostu to, co się dzieje na drodze. Natomiast jak jedziecie w tym trybie efficiency, to rzeczywiście i przepustnica, i pedał gazu, i cała reszta czuć wyraźnie, że pracują jak w każdym innym BMW, jak w 320i albo 318i nawet. Że to wszystko jest płynne, nienarowiste, samochód zamienia się po prostu w klasyczną BM-kę serii trzeciej, taką z normalnym silnikiem. Natomiast ten fotel nie umiałbym z takim jeździć. Jeżeli będziecie używali tego samochodu wyłącznie albo przede wszystkim do jazdy po normalnych drogach, no to powiem Wam, że nawet już w tym momencie przeszkadzają mi nie tylko te boczki tutaj, przynajmniej przy moim wzroście, ale przeszkadzają mi nawet te wysokie tutaj podparcia ud, bo czuję, jak tutaj mi się wbijają. Może to jest, nie wiem, kwestia tego, że ja mam specyficzną pozycję za kierownicą, bo nie wiem, o tak siedzę, albo kwestia wzrostu, natomiast czuję tu ewidentnie, że mi się wbija i o ile kolanko będę miał bezpieczne, bo tu jest skórka, to tutaj ten fotel po prostu będzie mi znowu w uda się wbijał. Cała deska rozdzielcza, materiały,
bardzo podobne do BMW. W tych normalnych, zwykłych trójkach też możecie sobie zamówić na przykład to zrobione z takiej sztucznej skóry, ale miękkiej, przyjemnej w dotyku. Bardzo ładne są te karbonowe wstawki, które świetnie pasują do samochodu o sportowym charakterze. Naprawdę. Ładnie, estetycznie to wygląda i generalnie, o ile poprzednia seria 3 można mieć wątpliwości co do tego, jak była wykonana pod względem materiałów użytych do wykonania, to tutaj jest świetnie. Nie ma się do czego przyczepić. Świetne są takie akcenciki typowe dla M-ki, czyli na przykład trójkolorowa nić, jaką obszyto tutaj ten gruby, porządny, mięsisty wieniec kierownicy. Mam też wrażenie, że wreszcie ten wieniec kierownicy ma mniejszą średnicę na przykład niż w BMW M2, gdzie ona kurna wyglądała, mimo że samochód świetnie jeździ, to jak kurde ster na frachtowcu. Tutaj ona jest bardziej kompaktowa, fajnie leży w dłoniach. Jest też bardzo pionowo ustawiona, więc tak do typowo sportowej jazdy. Bardzo ładne są te manetki wykonane z karbonu, czerwone minusiki, plusiki. Obszycie tutaj skrzyni biegów kolorową też nicią, tą niebiesko-niebiesko-czerwoną. Bardzo fajną robotę robią takie akcenty w tym aucie i mega mi się to podoba. I jest cicho. Naprawdę jest tutaj cicho, a tam jest głośno. Nawet teraz jechaliśmy zwykłą drogą, nie szaleliśmy, jechaliśmy 90-100 i słychać było po prostu zawieszenie i opony. Dziwna sprawa. Spalimy laczka na parkingu? To przy końcu to BMW. M3 zobowiązuje, nie? Albo wyjedziemy stąd bokiem? Ja bym sobie najchętniej, to ja bym tu sobie rondo jakieś takie znalazł i na tym rondzie podriftował, tak jak robią właściciele BMW M3. Podsumowując, reasumując, mamy tutaj do czynienia z samochodem, który technologicznie jest naprawdę mega dopracowany. Ma podczas jazdy torowej wrażenie robi zawieszenie, wrażenie robi ten napęd na tył, który świetnie prowadzi go w drifcie, układ kierowniczy, bardzo spontaniczny, pracujący w szerokim zakresie obrotu silnik, szybka skrzynia biegów. W codziennym użytkowaniu można mu wybaczyć to twardsze zawieszenie, można sobie zamówić inny fotel, można mu nawet wybaczyć ten hałas pochodzący od zawieszenia i od tych opon. Natomiast to, czego temu autu brakuje, to straciło charakter tych prawdziwych M3. Cudo! Ile on ma tam tego momentu! Tych zadziornych, tych nieprzewidywalnych, tych szalonych. To jest piękne, to jest to, co kocham w M3. Tutaj tak jakby cała ta technologia i cała ta elektronika izoluje Was od emocji. Jakże on ślicznie jeździ tymi bokami! Jeżeli kiedyś M3 kupowaliście po to, żeby powalczyć z samochodem, żeby tego driftu się nauczyć, wypadaliście z zakrętu raz, drugi, trzeci, piąty, 10, 8, aż w końcu dopracowaliście to tak, że wchodziliście w każdy zakręt świetnie. Ten samochód jest po prostu banalny w prowadzeniu, nawet w takim bardzo, bardzo agresywnym. Przypomina takiego naprawdę sportowca z krwi i kości, który skończył karierę i w związku z czym poddał się wazektomii.